Zaczyna się nowy dzień. Z obolałą głową słyszycie fanfary. Ciężko zobaczyć coś przez te malutkie okna znajdujące się w pokojach, ale widzicie pełne orszaki. Kobiety z dziećmi wchodzące na miasto, rozrzucające kwiaty, chusty. Ktoś bardzo ważny przyjechał do miasta. Ale głowa boli niesamowicie po ostatnim pijańsku waszym. Co robicie? Wszyscy zostaliście obudzeni przez to. Poza Ukharu. O, Aszo, wybacz. Zsyłaj nami nadal to błogosławieństwo. I uchroń od przyszłych aktów wawoli. Oby u innych było lepiej. Pryskam sobie wodą w twarz tej bali i ubieram się i wychodzę. Zabieram swoje rzeczy. Patrzę, czy reszta wyszła. Ruvens się podnosi ze swojego łóżka, przeciera sobie oczy. Na lata. I wyjmuje ze swojej małej torby zegarek, który dostali wczoraj od Wiktora i sprawdza godzinę, która to jest. 12. 12. Otwiera i tak jak mu nakazał, Wiktor nakręca, pamiętając, że jeśli nie nakręci, to przestanie działać. Zegarek, zamyka go, wkłada z powrotem do torby i zaskakuje w jego myśl. Czy Wiktor nie miał i wybiega po prostu z pokoju i zbiega jak najszybciej schodami Ruwen, co tak biegniesz? i rozgląda się za Wiktorem, czy gdzieś tam siedzi. Wiktor! Wiktor... Widać, że Krystyna jest na uliczce. Na uliczce? W sensie już poza domkiem? W sensie wyszła, otwarte są drzwi No to... na oścież i na ulicy coś robi. To wychodzę takim szybkim krokiem. Pani Krystyno, czy Wiktor już wyjechał? Ona zbiera te chustki i kwiaty. Będzie do wazonu. Wiktor cały czas jest. Teraz poszedł do alchemiczki. To kamień z serca. Wystraszyłem się, że przespałem. Co to za fanfary? Powiem szczerze, nie cieszą mnie. Wybranie Celerata. Jakiś wysoki kapłan? Chłopi wierzą i on sam rozpowiada, że jest w bezpośredniej linii daleko przodkiem Sarelama. To poważna decyzja. Informacja, ale... Widzicie taki wielki orszak. Żołnierze, kapłani, kobiety, dzieci, zrzucone kwiaty, chusty, jakieś małe darki. I widzicie pośród tego otaczający naprawdę murem żołnierzy wóz z takim ogromnym słońcem nad sobą. Z taką... W tej słońce jest metalowe, takie złote, w 100% wykonane ze złota. Z taką spokojną twarzą słońca, jakby wytopioną. A to jest taki powóz Wychyla się, jakby to powiedzieć, z dachu osoba o ciemnobrązowych włosach, lekko ciemniejszej skórze i koronie. Koronie jak słońce. Mężczyzna machający do tłumu. Bardzo przystojny. Piekielnie przystojny, można by powiedzieć. To król? No nie. To ten przodek Sarelama. Ruven tak trochę gładzi się po swojej brudce. Nie tylko królowie mieli nosić koronę.
nie miał być to ich symbol. Wybranie z kościoła. Podobno bohater, który ocali nas przed złem. Miejmy taką nadzieję. O, wstałeś, śpiochu. No, jak tam się baraszkowało w nocy? Co ja zrobiłem? Następnym razem usiądę z wami, będę wam śpiewać pod drzwiami. Właśnie, czy my pamiętamy, co się wczoraj działo? Jak przez mgłę. Okej. A Nel? Co z Nel? Nel zwleka się z... Nie mogę mówić. Nel zwleka się z łóżka z grymasem na twarzy. Da się zasłonić okno, żeby światło nie padało do pokoju? Nie. Na serę na jego dobrą mać. Przemywam twarz. Słyszysz, wiesz, ludzi krzyczących: niech żyje Helion! Dziecko Sarelama! Wychylam się natychmiast. Patrzę przez okno, co się dzieje. Prawie wypadasz, to okno jest bardzo wąskie, ale no widzisz ten orszak. Ubieram się w takim razie pospiesznie, biorę swój rynsztunek, swoje rzeczy i zbiegam na dół. Dobrze, no to spotykasz ich trójkę tak naprawdę, bo Krystyna, Ruvena oraz Lloyda. Słyszeliście? O czym oni mówią? Dziecko Sarelama? Musisz się pytać pani tutaj. Dzień dobry, pani Krystyno. Dziecko to troszeczkę wysoki tytuł. Z tego, co pani Krystyna mówiła, jakieś bardzo dalekie dziecko. Paladyn. O, Paladyn? Kim są paladyni? Tylko słyszałem. Cnotliwymi rycerzami, przewyższającymi wszystkich innych. Bla, 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 bla. Mają swoje ślubowania. Nic ciekawego. Nie słyszałem w innych miejscach. Czy to jest dla ludzi charakterystyczne tylko? Najczęściej. Zdarzało się paru w Airolanie czy w Grimheimie, ale Jeżeli mogę zapytać, o co z tym wszystkim chodzi? Często się takie rzeczy zdarzają? nie. Albo przyjechali do cyrku, albo do audiencji do króla Nikolaja. A właściwie to skąd on przyjechał? Pomyślałbym, że taka ważna osobliwość. Najpierw zacznijmy od pytania, skąd oni w ogóle wiedzą, że jest takie powiązanie? To raczej niecodzienne nazywać kogoś przodkiem Sarelama. Podobno jest niebywale potężny. A orszak porusza się do przodu. Wjeżdżają tam już przez bramę. Fanfary są troszeczkę bardziej odległe od was. Krystyna zbiera jakieś chustki. Te się przydadzą. Do wycierania kurzy w karczmie. Trzeba przyznać, że mają rozmach. I skąd przybywają? Ten dzieciak. Pewnie ze stolicy. Jednorożca z Jorvik. O, znowu ta nazwa. Pomyślałbym, że taka ważna osobistość jednak stacjonowałaby cały czas w Talongardzie. Ale najwyraźniej się mylę. Podobno jakieś były ślubowania na niego. W tym, mieście aniołów. Ruven tam zaczyna pomagać trochę pani Krystynie podnosić te rzeczy. To jest jakieś miejsce w Imperium? Ta, szczyty niebios na południu. Ale nie da się tam wejść. Myślałem, że na każdą górę można wejść. Nie na to. Anioły bardzo pilnują swoich wzgórz. A, czyli to nie jest problem z fizyczną możliwością, tylko że pilnują. Zgadza się.
Nigdy nie widziałem anioła. Tylko anioły i najwyżsi rangą kapłani Elerata mogą tam wejść. Brzmi jak miejsce, gdzie mógłby być sam Elrad. Pierdoły. Odsuńmy może ten temat polityki, religii. O, i przysuńmy temat śniadania, bo powiedziałbym... Jest już trochę po śniadaniu Ruwenu. Ruvenowi zdecydowanie zrzedła mina. Może masz jeszcze jakieś tam zostały resztki jajek i chleba w kuchni. Możesz sobie O. wsiąść. Podziękuję bardzo. I daję pani Krysi to, co zebrałem, te jakieś chustki, kwiaty i idę do kuchni rzeczywiście sprawdzić. Tylko najpierw pójdę do swojego pokoju, wziąć swój rynsztunek, bo wybiegłem dosyć nagle i dopiero później do kuchni. Lloyd bierze swoją sakiewkę. Ja powinienem mieć jeszcze sporo pieniędzy na śniadanie. Otwiera ją. Jakoś tak mniej ich jest. Czekaj. Pamiętacie, że popiliście strasznie? Tak, a propos tego, Lloyd, muszę lecieć. I Idziesz na chciałabym... śniadanie? Trochę później. I chciałabym ruszyć, zobaczyć, gdzie, jakby w którym kierunku udaje się ten cały przodek Sarelama. On ewidentnie wjechał już do strefy handlowej. Ach. No to jak widzę, że wjechał do strefy handlowej, to pójdę do karczmy. Ruwen, ty pamiętasz, czy ja coś kupiłem wczoraj? Czy do tawerny? Do karczmy. Czy idziesz do tej płaczącej wierzby? Zgadza się. Dobra. Ruwen, pamiętasz, czy ja coś kupiłem wczoraj? Pamiętam tylko, Lloyd, że piliśmy się winem i Czekaj, zaraz sobie przypomnę. ja jadłem chyba węgorza, ale nie jestem pewien. Zaraz sobie przypomnę. Już mi coraz bardziej świta. Ja szukam tam, szperam po tej kuchni, czy są te jakieś jajka jeszcze i chleby. 27 sztuk złota! Hmm? Zapłaciłem wczoraj 27 sztuk złota. Za posiłek. To musiał być dobry posiłek. Chyba zjedliśmy szczerozłotego dzika. Dobra, ale padam z głodu. Muszę coś zjeść rano. Idę też do... Patrzącej Tawerny? wierzby. Tak, płaczącej wierzby. Jasne. Suszy was jak cholera przede wszystkim. No, dlatego też. No dobrze. Zatem wszyscy zawędrowaliście. Nel troszeczkę wcześniej dotarła oczywiście. Ja Tak? mówiłem, że ja szperam po kuchni, tam co pani Krysia mi mówiła. A, no dobrze. No to znajdujesz troszeczkę, ale to tak wiesz, z 2-3 jajek może zostało i kawałek chleba, to tak taka przegryźć można, ale nie najesz się tym. No dobra, to biorę sobie ten kawałek chleba po prostu do przegryzania i podążam za Lloydem. Okej. Dobrze, moi drodzy. Zatem wszyscy w sumie idziecie, tak? Do płaczącej wierzby. Łapiecie się tam wcześniej, Nel już zajęła stolik. W otoczeniu nikogo praktycznie nie ma. To dobrze, jest cisza. Przynajmniej tu głowa nie będzie aż tak boleć. Podchodzi Przynajmniej. karczmarka. O, witajcie, kochani. Dobrze was znowu widzieć. Co będzie dla was? Dzbanek wody. No tak, no wczoraj tu byliście. A. Chcieliście kupić stolik? A kupiliśmy? A właściwie to trochę tak. Trochę. Przepraszam, ale ja i moi kamraci niezbyt pamiętamy, co się działo. Och, chcieliście zamówić najdroższe wina i
w sumie zamówiliście i najdroższe rzeczy. Chcieliście wczoraj zjeść całego świniaka. I no tak, no zamówiliście wina i różne potrawy, ty, wskazuje na Lloyda, postawiłeś kolejkę całemu baru. Przepraszam, całej karczmie. O, więc wyjaśnię, tak. Brzmi jak świetna impreza. Prawda? Ale Dosiadł się do was jeden goblin, rozmawialiście chyba o jakichś guzikach? Pamiętam. Wezygiusz chyba miał na imię. Coś mi świta, chyba tak. Wezygiusz IV? Coś takiego. Podarek. Podarek. Mhm. No to już wyjaśniać, skąd się, E- gdzie poszły te wszystkie pieniądze. Nic się nie stało. W każdym razie, wydaje mi się, że zamówimy dzisiaj na pewno jako pierwszy cały dzbanek wody. Nawet 2. Nawet 2 Zimnej. dzbanki. Jeśli jest. Jeśli mogłaby Tak. pani na przykład otoczyć jakąś szmatką z zimną wodą dzbanek, żeby się cały czas chłodziła. Żeby Nie dzbanek- sądzę, że tak to działa. Ja też nie, Lloydzie, ale mniejsza. Czy mają państwo coś na słodko? Tak. Mamy ciasto rabarbarowe. Poproszę w takim razie. Rozumiem, że całe ciasto, czy tylko kawałek? A Ruben zwariował. jak chcecie. Nie ma problemu. To ja poproszę kawałek. Ruben, ty się pożygasz przecież po tym. To ja też poproszę kawałek. Ja tam poproszę coś- Lojcie. Bardzo lekkiego poproszę i dla was też. Coś bardzo polecam. lekkiego. Może jajecznicę? Dobrze. Ta jajecznica nie jest zbyt lekka. Jajka zawsze siadają na żołądek. Nie wiesz tego, Lloydzie? Ja wiem tylko, że słodkie rzeczy dają siłę na resztę dnia. To będzie jajecznica, 2 dzbanki wody i 2 kawałki rabarbarowego ciasta. Dobrze, już mówię mężowi. Dziękujemy pani bardzo. Jest pani złotą kobietą, naprawdę. Poszła to wszystko przygotować z mężem. Mąż coś się ich skarży, że go noga boli. Karczma wydaje się pusta, ale to prawdopodobnie ze względu na to, ile świętowania jest w tym mieście. Ewidentnie, jak patrzyliście, przechodziliście też koło tablicy z ogłoszeniami, już była informacja, oczywiście na temat tego, że będzie cyrk. A cyrk oczywiście był o nazwie Cyrk Niemożliwości. A czy była napisana jakaś cena? Czy coś w tym stylu? Tak, był bilet. 5 sztuk złota. Okej. Była informacja na temat tego, że zobaczycie państwo elfy latające, dzikie czarne koty, siłaczy podnoszących ciężary, dzikie zwierzęta, lodowe rzeźby i największą atrakcją ma być iluzjonista Misterio Wspaniałego. Nel, to jest chyba kategoria twojej ekspertyzy. Czy elfy latają zwykle? Albo rzadziej? No, jak wejdziesz na bardzo wysoką górę, a potem z niej skoczysz, to przez chwilę latasz. Niesamowite. Elfy to naprawdę niesamowite. Ale ja myślę, że każda rasa potrafi latać przez chwilę. Co? Lloydzie? Nel, ty chcesz mu wytłumaczyć, czy... Poza żartami, elfy mają coś takiego, co nazywa się lotnia. Kiedy wchodzimy na górę, mamy takie... jak to nazwać?
Na górę? W sensie masz na myśli coś jak krasnoludzką górę? Na przykład. Po prostu wchodzimy z takimi urządzeniami, które pozwalają nam skoczyć i latać. Po prostu. Są wykonane z takich ogromnych liści. Są trójkątne i po bokach mają patyki, za które możemy się trzymać, dzięki czemu nie spadniemy. Ale w końcu spadniecie, prawda? Tak, ale bezpiecznie. To nam pozwala latać. Wraz z wiatrem. Brzmi Niesamowite. bardzo, ale to bardzo użytecznie. Jest użyteczne i jest z tym bardzo dużo zabawy. Spędziłam na tym pół dzieciństwa. Wow. Zabawa zdecydowanie nie dla mnie. Wiem, dzieciństwo Czy ja wiem, to trochę coś... poczułbyś... Poczekaj, Lloydzie, zaraz powiesz. Czy ja wiem, Rówenie, poczułbyś w końcu samego Ilata we włosach? Gorzej byłoby ze wspinaniem się na górę. Mogłabym ci. Czym właściwie jest pół dzieciństwa w przypadku elfów? Bo Teorii- rozumiesz, W teorii w oczach starszych dalej jestem dzieckiem. Jak mówiłam, nie mam 100 lat. nie no tak. Dla mnie Ale- jest strasznie dziwne. Mam tutaj na myśli jakieś 25 lat mojego życia. Musisz być specjalistką od tego, więc... Miałam trochę czasu na naukę. Kaczmarka przynosi wam wszystko. No, na zdrowie. Za to wszystko jajka i te ciasto, wodę oczywiście możecie pić do woli. Za to będzie 2,5 sztuki. To ja wyjmuję jedną sztukę. Ja wyjmuję 1,5. Tyle, gdzie płaciłeś wczoraj, to my zapłacimy dzisiaj. Brzmi uczciwie. Równa wymiana. No i zajadam się tym ciastem rabarbarowym. Tylko najpierw piję, nie wiem, z pół dzbanka wody. A ja z pół drugiego. O tak, definitywnie. O, ja biorę w ogóle jeden i tak, tak nalewam trochę i po prostu sobie wylewam na głowę, żeby tak trochę ochłodzić ból głowy. Dobrze się czujesz, Lloydzie? Boli głowa, ale to normalne po takim czymś. Krasnolud Wiem. pracuje, tak się spojrzał, podniósł brew. Pokazuję mu kciuka do góry. Ja mu macham. On też pokazuje kciuk. Ja się kłaniam. W ogóle, jak już jemy tę jajecznicę, tak pomiędzy jak jem, strasznie żałuję, że nie udało mi się nic kupić na tym targu nic w Eridans Crossing. O, Było tam naprawdę kilka ciekawych rzeczy. muszę przyznać, że ja też w końcu mam pieniądze na ten piękny łuk. O, no właśnie. Ta tarcza wyglądała ciekawie, aczkolwiek Może przyjazdem nam się uda wejść szybko. Krasnolud bierze w dłoń 3 małe kieliszki. Serwus. Macie, tego się napijcie. Stawia wam taką lekko zieloną sok w takich małych kieliszkach, takich wiecie, seteczkach można by powiedzieć. Po tym wam będzie lepiej. Chciałabym powąchać. Też Co sobie wam dał? przyłożyć do nosa. też. Pachnie kiszonym ogórkiem. Biorę mocnego łyka. Jak krasnolud mówi, że pomoże, to na pewno pomoże. No i połykam naraz. Ja tak zanim wypiję, uderzam tym kieliszkiem tak lekko o stół, po czym wypijam. No co, jak woda z kiszonych ogórków. Miejmy nadzieję, że pomoże. Bardzo dobre. Efekty będą niedługo, nie martwcie się. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wchodzi paru chłopów sobie odpocząć. Ale tylko 2.
Różenia, ale co jest nie tak z twoją tarczą? Czym się różnią różne tarcze? Lloydzie, jeśli mamy czas na taką rozmowę, to pewnie mogę ci opowiedzieć. Tarcze mogą różnić się wieloma aspektami. Chociażby wyważeniem, wielkością, materiałem wykonania, użytecznością. Na przykład podajmy Aspis, tarczę stworzoną do użytku z włócznią. Posiada w sobie takie delikatne wgłębienia pozwalające ułożyć na niej włócznie i alchemik w swojej książce nazywał to manewrem jeża, formacją jeża. W każdym bądź razie pozwala to na bardzo dobre kontrataki. Ale Lloydzie, tarcze głównie, myślę, użytecznie różnią się właśnie wyważeniem i wielkością. Chociaż powiem tak, po wymachiwaniu nią przez godzinę ręka cierpnie, więc lepiej, żeby była wygodna. Ale nie no, to na pewno masz rację. Tylko tak się zastanawiam, że im mniejsza, tym masz większą swobodę w nią poruszaniu. Jestem laikiem, trzeba przyznać w tym temacie, ale nie wiem, czy mniejsza nie zapewnia większej obrony. Nie, Lloydzie, nie zapewnia, uwierz mi. Nie no, wierzę. Powiem tak, mniejsze tarcze jak półklesz przydają się bardziej do szybkich reakcji i bitew 1 na 1, ponieważ są dobrym i efektywnym narzędziem ataku też. Przynajmniej ja się Ataku? tak nauczyłem. Zgadza się, ataku. Powiedzmy, jest to taka trochę metalowa pięść. Chociaż moja pięść i tak trochę tam dzwoni, puka sobie w ten swój puklerz, jest trochę wgniecona. Ach. W ogóle muszę więc powiedzieć, że sprawdza się powiedzenie. Najlepszym atakiem jest obrona. Takie odwrócone, ale myślę, że cały czas ma sens. Zdecydowanie jest to powiedzenie krasnoludów. O. Nie bez powodu opanowali sztukę obrony do perfekcji. Teraz pozostaje mi nauczyć się tej sztuki. Na pewno niedługo ją opanujesz. Wszyscy ci kibicujemy. Zgadza się. Dziękuję. Im ty będziesz lepszy, tym my będziemy bezpieczniejsi. Tak. Ale i tak bardzo dobrze ci wychodzi. Nawet i w tym momencie. Powiedziałbym inaczej, ale... Dlaczego? I jak to dlaczego? Nel, moją jedyną, najważniejszą robotą w naszej drużynie jest chronienie waszego i mojego życia. A będąc szczerym, nie udało mi się to ostatnio za dobrze. Uważam, że wyszło ci bardzo dobrze. Mm, Bez ciebie byśmy zginęli. Ukharu nawet ze mną prawie zginął. A bez ciebie by zginął na pewno. Może i tak, ale miejmy nadzieję, że się tego nigdy nie dowiemy. W każdym bądź razie zostało mi jeszcze bardzo dużo nauki. Chociaż kiedy nauczę się run od pana Wiktora, myślę, że będzie o wiele łatwiej i już tylko z górki. To na pewno. Przełyka tak mocno, co ten... Muszę się przyznać, że to chyba ja najbardziej zwaliłem ostatnio. Ja nie wiem, co się stało, ale czułem moc leczenia, ale nie potrafiłem uleczyć Ukharu. Może dlatego się dzisiaj tak źle czuję. Wątpię, to raczej alkohol, Lloydzie. Raczej alkohol, ale
Nie mam pojęcia, jak to z magią Aszy, ale może byłeś po prostu za bardzo pod presją, zestresowany. A może tak właśnie miało być? Może to nieznany plan Aszy? Przeznaczenie. Możliwe, może miało to uformować twój charakter. Łatwo mówić o... Albo scalić naszą grupę. Łatwo mówić o przeznaczeniu, jak nie jest on ciężki, prawda? A jednak jeśli widzisz, że mógłbyś kogoś uratować, a przeznaczenie zdecydowało inaczej, jest to znacznie cięższa rzecz do przełknięcia. Dlatego żałuję. Jakby nie było, ja też nie byłam największą pomocą w tej walce. Moje ataki były nieskuteczne w większości przypadków. Jak tak patrzyliście na swoje uzbrojenie dzisiaj, w sensie Ruvena i Nel, widzicie, że no uszkodzone jest wszystko. Miecz troszeczkę wyszczerbiony, widać puklerz troszeczkę zapadnięty. Chyba jednak nie kupimy sobie nowego uzbrojenia. Trzeba będzie naprawić to, które mamy. Stare. Ale... I Ruven tak chwyta za ramiona Inel i Lloyda i tak trochę nimi potrząsa. Nauczyliśmy się wiele i przeżyliśmy, więc nie ma co płakać za rozlanym mlekiem, tylko iść z brodą podniesioną przed siebie. Prawda. Powinniśmy świętować, że nam się udało. Następnym razem będzie lepiej, bo już wiemy, z czym mamy do czynienia. Dokładnie. A informacja jest potęgą. Zgadza się. Lloydzie, 2 dni z rzędu chcesz świętować? Myślałem, że... Można już świętować, nie wydając pieniędzy. Chodźmy do tego cyrku, rozerwijmy się. To jest dobry pomysł. Tak, tylko przed cyrkiem myślę, że powinniśmy załatwić rzeczy na jutro. Jeżeli dasz mi teraz połowę swoich pieniędzy, pójdę zamówić już płaszcze dla nas i Ukharu. Płaszcze? Z kapturem. Takie, żeby było bezpieczniej. Lloyd tak ze zrozumieniem kiwa głową. Przepraszam, na ogłoszeniu ogólnie od cyrku, tak przypomnę wam, było, że odbędzie się cała uroczystość o zmroku. Aha, czy Smaczę jeszcze trochę. zmrok rozumiemy jako 24 godzina? Nie, rozumiemy to jako zmrok. Zajdzie słońce już. Aha, czyli nie ma to określenia Czyli godzinowego. koło 18-19 pewnie. Mhm. Połowę mojego złota. To duży wydatek. Nie. Nie mówię połowę twojego złota, tylko połowę kwoty. Co prawda nie znam jeszcze kwoty, ale może dobry pan pozwoli zapłacić potem. Nie, Nel, w żadnym wypadku połowę. Zapłacę za swoją w całości. Mam fundusze w końcu. A Ukharu nam odda innym razem. On i tak swoje przeżył, niech teraz odpoczywa. Zwłaszcza po jego popiciu wczoraj. Lloyd tak przechylając talerz, dostanę jakimś drewnianym talerzu? Jak to wygląda? Sorry, bo nie pytałem się wcześniej. Te jajecznice dostałem w jakiejś misce, drewnianym talerzu? W wiklinowej miseczce. Okej, to tak troszeczkę ją przechylając od siebie, nabieram do łyżki ostatnie te resztki tej jajecznicy. Odsuwam od siebie. Jeśli mamy wolny dzień, to chciałbym go przeznaczyć na moją pielgrzymkę, bo nie ukrywam, zaniedbałem moje obowiązki ostatnio. W porządku. Rób co chcesz, Lloydzie. I w takim razie Nel zajmie się ubraniem, ja zajmę się nauką, później kupię nam racje żywnościowe na wyjazd. Gdzie się spotykamy? Bo chyba, że chcecie pojedynczo iść do cyrku. Zależy, o której to wszystko załatwimy. Myślę, że zamówienie płaszczy to nie więcej niż 10 minut.
Może spotkajmy się na jakimś późnym obiedzie jeszcze dzisiaj, tutaj w karczmie? Może tak być. Niech będzie w takim razie. Tylko jedna osoba z nas ma ten cały zegarek. Ja. Rówan. Wyjmuję go i otwieram. Która jest 12 już? Która? 12 już godzinka, która jest? Jak patrzyłeś wtedy, to była 12. Aha, czyli Teraz teraz już jest... jest 13:34. Mamy 13:30, więc mamy 5 godzin, 6 i zamyka, chowa. Powiedzmy zatem... niech już będzie. Czego się nie robi dla dobra drużyny. Lloydzie, skontaktujesz się w takim razie z Ruwenem za jakiś czas, zapytasz go, czy skończył. A potem, jeżeli kończy, to dasz mi odpowiedź twoimi myślami. Nienawidzę tego. Staram jak najbardziej delikatnie. Nie wiem, czy da się to zrobić delikatnie, ale dziękuję za próby. To ja dziękuję, że pokonujesz swoje ograniczenia. W sensie nie ograniczenia, tylko bardziej jakieś... nieważne. Przepraszam. Trzeba. To czyni nas silniejszymi. Masz rację. No dobra. I Ruben podnosi się, opierając o stół, otrzepuje ręce, dopija dzbanek wody. Ja będę się zbierał, bo Wiktor może już na mnie czekać. A wolałbym go nie rozzłościć. Rozumiecie? Pozdrów pana Wiktora ode mnie. Oczywiście. No i wychodzi i przy wyjściu mówi tylko do zobaczenia. Podnoszę rękę. I kieruje się w stronę tawerny. Rozumiem, Lloydzie, że zamierzasz chodzić po mieście w takim razie, szukając potencjalnych wyznawców. Na tym ma polegać twoja pielgrzymka? Mniej więcej. Wyznawcy są po prostu dodatkową cechą głoszenia imienia Aszy. I tak będę teraz chodzić po mieście, załatwiać różne rzeczy, więc możemy się wybrać razem. Byłoby mi niezwykle miło. Dziękuję. Zapraszam zatem. Wychodzicie zatem. Przed karczmą stoi dwóch mężczyzn. Takie zakapiory, jak to mówią. Rozmawiają sobie. Jeden z nich pali fajkę. Ten, który nie pali, mówi do drugiego: Ty, Andrzej, wiesz, że palenie tych fajek szkodzi? No tamten, co pali: No i co? No właśnie, kurwa, pstro. Co ty taki zdenerwowany? No bo patrz. Jedzenie przegniłe, rabusie, zaraz pewnie jakaś wojenka. To byś się, kurwa, pomartwił skutkami takich ziół. Chciałbym spojrzeć na ich wiarę. Dobrze, oboje Elrod. Ewidentnie żółta energia, chociaż słaba, delikatna. Okej. Podejdę. Ja w tym czasie już pójdę zamówić do krawca płaszcza. Witam, panowie. Coś ci można pomóc? Słyszałem, że rozmawiacie o kwestiach zdrowotnych. Mam... coś wiem na ten temat, więc może... Tak, kolega się mnie czepia. Może palę fajki. O, to... Nie słyszałem, że są szkodliwe, szczerze mówiąc. No bo nie są. Nie no, mówię ci, że są. Kiedyś nawet brzmiałeś inaczej. Odwraca się do niego. A tamten, który teraz mówił, jest trochę niższy, ma 1,70 m, takie krótkie, brązowo-blond włosy, taki nijaki kolor blondu, a tamten ma takie czarne, jest taki leciutko ciemniejszy, lepiej zbudowany, chociaż ma wiele blizn w okolicach szyi. Są ubrani tamten jest w taką czarną kamizelkę, ten jest w taką szarą, przepraszam, brązową kurtkę ze skór. Naprawdę głos się zmienił panu? Ja tak nie uważam. Nie no, zmienił się. Kiedyś brzmiałeś tak bardziej tak a teraz brzmisz tak o.
Ale to była nagła zmiana? Przepraszam, że tak się bardzo mocno pytam, ale wie pan, interesuje się tym różnymi skutkami i No bo ja mu mówię, że to jest zły... Stary, no uspokój się. Przestań się ekscytować. myślę, że można to na spokojnie rozwiązać. Jestem lekarzem, mógłbym... może to dziwnie zabrzmieć, ale zobaczyć pana wnętrze ust, czy są jakieś zmiany. To by, myślę, łatwo rozwiązało problem, czy są jakieś choroby, czy nie z tego powodu. Nie lubię, jak mi się zagląda w usta. Jak najbardziej rozumiem. Przepraszam, jeśli naruszyłem pana jakieś granice, ale to może naprawdę pomóc. Jeśli naprawdę panu to szkodzi, to przydałaby się panu pomoc. Nieodpłatnie. Jak nieodpłatnie to... No posłuchaj pana, może coś ci powie, przemówić do rozsądku. No, dobra, no. Się troszeczkę zniża, bo jest ciutkę wyższy od ciebie. Otwiera. No ma 2 zepsute zęby z tyłu. Takie ciemniejsze trochę migdałki. No tutaj rzeczywiście widzę odbarwienie na tylnej części. No musimy iść już, naprawdę. No dzięki za tę diagnozę, kapłanie. No siema. I idą. Przechodząc do Nel może. Nel? Tak, ja chciałam zmierzać w stronę tego krawca, który zrobił mi torbę. Mhm. A jak się krawiec nazywał? Nie wiem, czy on się w ogóle przedstawiał. Nie pamiętam. To trzeba było posłuchać. Dobrze. Radzę się wypytać. A wypytam się. Typowych chłopów na roli się pytacie, a takich osób? A jak karczmarka ma na imię? O, zagiąłem całą drużynę, dobra. Jezus Maria, 40 razy byli. Dobra. Dobrze, dochodzisz do oczywiście krawieckiego sklepu na Parstek. Dzień dobry. A, dzień dobry. Widzę, że udało się zawiesić szyld. No, chyba ładny jest. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba ta nazwa. Przyszłam właściwie, bo uważam, że jakby naprawdę cenię sobie pańskie umiejętności krawieckie, dlatego chciałabym zamówić 3 płaszcze z kapturem lub peleryny. A takie przed deszczem, czy takie ciepłe? Takie bardziej... To może dziwnie dla pana zabrzmieć, ale jak pan sam zauważył, jestem elfem i nie wszyscy pozytywnie patrzą na elfy. Przykładowo, nie za dobrze moja twarz wygląda u krasnoludów. Dlatego bardziej chciałabym czegoś takiego, żeby się ukryć może. Ukryć. No, ukryć to się będzie. Taki głęboki ten kaptur zrobię, to nie ma problemu, ale nadal muszę wiedzieć, czy cieplejszy, czy taki... Może bardziej cieplejsza. A to lato idzie. To po co panience cieplejszy? To niech będą przed deszczem. Będzie 8 sztuk złota za sztukę. Tak, tylko przygotuję. Dobrze. A na jakie rozmiary? No to ode mnie pan może wziąć już wymiar, a od reszty chyba będą musieli przyjść osobiście. Na pewno, nie wiem, czy pan pamięta, był tutaj taki duży ork razem ze mną. No tak, dużo się tutaj takich nie pojawia. O, to tamten to ponad 2 metry. No to na pewno na niego będzie jedna taka peleryna. I był taki ciemniejszy elf, też robił tutaj torbę. To on, wyższy ode mnie pewnie jest. Ale niższy od orka.
Ale tak 1,90 m, 80, 70. Może i ubrania szyję, i buty, ale tak wzrokiem mierzyć kogoś to nie chcę. Wydaje mi się, że może mieć coś koło 1,90 m, 1,80 m, więc niech pan zrobi gdzieś tak na 1,85 m. Będzie po środku. Zrobię na 1,90 m. Jak coś, to się podetnie. Tak też dobrze. Ale takie do kostek te płaszcze? Czy do kolan? Dla mnie może być do kolan, a dla reszty myślę do kostek. Dobrze, dobrze. Czyli 3 płaszcze. 3, zgadza się. Mhm. No to... Dobrze, czyli 24 sztuki. Płacę mu od razu. Nie musi panienka płacić teraz, może panienka zapłacić później, ale jak teraz wygodniej, to też dobrze. Dobrze, ja się zabieram do roboty. A ciemne kolory raczej, tak? Myślę, że byłbym w stanie czarny zrobić, szary, biały, ciemnozielony, ciemnobrązowy. O kolory ich nie pytałam, ale myślę, że raczej nie będziemy się chcieli wyróżniać z tłumu, jak już powiedziałam. Więc myślę, że takie ciemniejsze mogą być czarne. Tylko czarne? Nie wiem, czy barwników mi starczy. To jak panu nie starczy, to najwyżej reszta może być szara. O, to proszę się przygotowywać następnym razem. Bo to tak. Proszę wybaczyć, nie ustaliłam tego. Nie wiedziałam, że będę mogła w ogóle wybrać kolor. No, staram się jednak mieć troszeczkę możliwości dla wszystkich. Czyli jak... Myślę tak, że 2 czarne będą. I 1 szary. To dla orka może być szary, bo na niego pewnie najwięcej materiału zejdzie. Nie, czarny, 1 szary. No, nie, 2 czarne, 1 szary. Dobrze, dobrze. To biorę już monetki i zabieram się za szycie. Dziękuję bardzo. A jeszcze, jeśli można, jak panu na imię? Ja jestem Witold Skwer. Jestem Nel. Wyciągam do niego rękę. Miło mi. Całuję cię w dłoń. Dziękuję. Mi również bardzo miło. Co prawda dzisiaj będę troszeczkę zajęty, bo dzisiaj idę do cyrku. A my również idziemy. O, to dobrze, bo tam trzeba poszyć troszeczkę, bo im namioty rozkładają i tam parę tkanin się tu porwie, tam porwie. Ja to przyjdę sprawnie wszystko, pomogę z tym wszystkim. Oglądać pewnie, no rzucę okiem. Rzucę. Często cyrk do miasta przyjeżdża? A gdzie tam? Znaczy do Talonguardu zawsze jakaś tam co jakiś czas rozrywka jest. No i teraz ten jeden przyjechał. Jakiś jegomość, podobno sławny. Podobno przodek Sorelama. Ja tam nie wiem. No nic, nie będę zajmować więcej czasu, skoro jest pan zajęty. Dla mnie te religie Saraelam, tak niewiele słyszałem, jakiś chyba człowiek był. Zgadza się. Ale to, no, ten Elrad to... Człowiek, który stał się smokiem. Smoczym bogiem właściwie. No, to smoka też nigdy nie widziałem. Tylko kiedyś w książce widziałem, jak mi matka świętej pamięci pokazywała. Takiego białego smoka. Białego smoka. Ja tylko zielone widziałam. W Ajrolanie kiedyś były. A jeszcze tak zapytam, na kiedy te płaszcze będą gotowe? Oj, myślę, że na jutro tak postaram się do południa zdążyć. A myślałam, że jutro ma pan wolne. Ja to... Elrata... Rozumie pani. Rozumiem. Ja popracuję sobie. W porządku.
No nic, to wpadnę jutro po te płaszcze. Jak najbardziej. To do widzenia, do zobaczenia i miłego dnia. Do widzenia, do widzenia. Może się zobaczymy dzisiaj wieczorem. Jak coś. Chociaż to takie hałdy ludu się zjechały ze wszystkich stron, że to pół wiosek przyjeżdżało z każdej strony. No dobrze, przynajmniej miasto nigdy nie śpi. Miasto możliwości. Żeby tylko. No i dobra, wychodzisz. Przejdę teraz do Ruvena. A ty, chwileczkę, jeszcze spytam. Lloyd i Nell, gdzie idziecie po tych swoich... Ja idę się złapać z Lloydem i idę mu powiedzieć, że mam dla niego potencjalnego wyznawcę. Opowiadam ci i po drodze myślę, że chciałabym się rozejrzeć za jakimś kowalem, który byłby w stanie naostrzyć mój miecz. To jest tak blisko tawerny, że to jest rzut beretem. To jest tam taki starszy mężczyzna z dziewczynką około z 15 lat, która się bawi różnymi mieczami, ale dobra, do tego przejdziemy później. Ruven, cześć i czołem. To co, do tawerny? Zgadza się. Do Wiktora. Wiktor jest na werandzie, popija coś w takiej glinianej manierce. Witaj, Wiktorze. Witaj, Ruvenie. Trochę późno. Tak, wybacz mi, wczoraj trochę nieodpowiedzialnie zabawiliśmy się. Chodźmy do warsztatu. Jestem tuż za tobą. Prowadź. Wchodzicie do środka. Wchodzicie tak, jak są pokoje wasze, po schodach. No i wchodzicie na wyższe jeszcze piętro, na którym nie byłeś. On otwiera taką kratę z kłódką bez klucza. Otwiera się zamek. Parę rzeczy ustępuje w takich kratach metalowych. Wchodzicie wyżej. Kierujecie się do drzwi na lewo. Na górze po lewej i po prawej są pokoje. Mhm. Korytarz jest dosyć szeroki. Nie ma tutaj zbytnio ozdób, jedynie jest wypalony symbol tawerny. Aha. Pozwól, że spytam, czy to jest ostatnie piętro, czy widzę, że są schody jeszcze wyżej? Nie wydaje się, żeby było piętro jeszcze wyżej. Aha, okej. Ale drzwi wszystkie są tutaj zamknięte. Są 3 drzwi po lewej, 3 drzwi po prawej i naprzeciwko są jakieś drzwi. Wszystkie są zamknięte. Nie widzisz, żeby miały klamki albo coś w tym rodzaju. Tylko mi się wydaje, czy tych drzwi nie da się otworzyć? Każde drzwi da się otworzyć. Trzeba tylko umieć. Zbliża się do drzwi, przykłada do drewna swoją dłoń. Drzwi się zaświeciły, pojawiły się różne znaki, jakieś trójkąty, jakieś symbole, jakiś zapis runiczny. Drzwi się uchylają. Czyli kluczem jest magia, rozumiem. Często. Dobrze zapamiętać. Wchodzicie do środka i widzisz całkiem sporą pracownię. Za dużą, żeby znajdowała się w tym budynku. Ewidentnie przestrzeń dostępna jest wielkości 10 waszych pokoi. Wybacz moją ciekawość, Wiktorze, ale czy ten pokój ma prawo bycia w tej tawernie? W sensie, jest trochę za duży. Czy to też jest spowodowane magią? Trafna obserwacja, Ruvenie. Jest. To ciekawe. Możliwość zwiększania dostępnego miejsca, nieważne gdzie się jest.
Zdecydowanie przydatne. Ale nie mamy czasu na przyglądanie się. Pewnie. Przepraszam. Widzisz różne aparatury do ważenia eliksirów golema nieskończonego, ewidentnie zrobionego z różnych stopów metalu i zapas tak naprawdę wielu ród. Najróżniejszych, kolory, jakie sobie tylko wymarzysz. Dobrze, Równio. Nauczę cię troszeczkę magii runicznej. Jestem pod pana opieką. Pod twoją opieką. Teraz outside of the game pytanie. Które 2 runy wybierasz sobie, żeby się nauczyć? Okej, dobrze. Ja myślę, że na pewno chcę runę Berserkera. To jest Runa według Berserkera? mnie Mhm. na 100%. I druga runa. Myślę, że runę niematerialności. Jako że mam kwarcowe tabliczki już, to myślę, że nauczę się jej. Dobra. Wracając do gry. Nauczę cię dzisiaj na temat runy Berserkera i runy niematerialności. Brzmi ciekawie. Bierze węglaną bryłę, bierze dłuto. Sztuka krasnoludzka polega na tym, że każda tabliczka z różnym stopem jest przełamywana. Wtedy jest aktywowana. Ale nie myśl, że możesz użyć tabliczki, która nie jest natchnięta magią. Każda runa kosztuje pewien zasób many. Wiesz, czym jest mana? Coś słyszałem. Mana jest esencją ducha naszego. Każda z istot, które spotykasz, posiada pewną ilość many. Domyślam się, że twój kolega Lloyd potrafi czarować. Tak, nawet dobrze bym powiedział. Siła fizyczna wychodzi z siły osobowości często. A magia i mana wychodzi z siły ducha. Musisz Czyli- nauczyć się przelewać swoją duchowość w te tabliczki. Czy mam się tego nauczyć bardziej? Czy powinienem to robić bardziej fizycznie, czy myślami? Podczas gdy tworzysz te tabliczki. Pokażę ci. Wyjmuję bryłę już przygotowaną. Tu jest zapisane po krasnoludzku, że jest to berserker. Widzisz taki symbol przekreślony, jakiś taki zagmatwany dla ciebie, bo nie rozumiesz za bardzo tej symboliki. To skomplikowane i dobrze wyryte. Runa jest płaska. Większość run nie jest większych od dłoni. Każda runa jest stworzona z innego materiału. W momencie, kiedy tworzysz je, kiedy bierzesz to dłuto i zaczynasz tworzyć, musisz musisz poczuć, jakbyś chciał ożywić tą runę. Jakbyś myślał i koncentrował się nad tym, żeby ożyła. Ruwen wyjmuje swój notatnik i ołówek i próbuje przerysować mniej więcej wygląd tej runy, w sensie tego znaku na niej wyrytego i przepisuje słowa Wiktora, że powinien się skupić na niej, powinien próbować przelać w nią swoją siłę mniej więcej. Runy berserkera wymagają węglanych tabliczek. Węgiel jest dostępny prawie wszędzie. Wymaga węglanej tabliczki. Okej, to dobrze. Będzie niekosztowna w użytku w takim razie. Runa ta sprawia, że możesz kogoś zaatakować tak szybko, że jesteś w stanie wyprowadzić 2 ataki. To już wiem, kto z tego najbardziej będzie korzystał. Pozwala atakować szybciej. Ale pamiętaj, Równio, Hmm. większość run ma swoje ceny. Podczas tego twoja zbroja zmienia swoją strukturę.
i staje się jak węgiel. To... Okej. To bardzo ważna uwaga w takim bądź razie. I piszę sobie duży wykrzyknik. Zbroja przestaje działać. Wykrzyknik. Powiem ci coś. Walczyliście z gargulcami, prawda? Zgadza się. Gargulce są zbudowane z... Kamienia. Różnych ród też. Jeżeli runa jest w stanie neutralizować pancerz, to jest w stanie neutralizować co? Metale. I Rudy. kamień. Kamień jest pancerzem. Po części. Zmienia całe... Jeżeli wystawiłbyś taką runę i dał ją przełamać oponentowi, jesteś wtedy w stanie zneutralizować jego pancerz na chwilę. O, to bardzo ważna i trafna uwaga. Ale Nawet pamiętaj, że on sam będzie wtedy znacznie szybszy. Zgadza taki- się. Obusieczny miecz. Aczkolwiek jestem pewien, że użyteczny. Też sobie piszę, można wykorzystać ofensywnie, aby zniszczyć kogoś. Pancerz. Przejdziemy dalej. Proszę. Runa niematerialności. Mhm. Stworzona przez delikatniejszych krasnoludów, którzy stworzyli tą runę w momencie, w którym klany w pewnych okresach krasnoludzkie się biły. Szczególnie w okresie wojny z Iwanem, kiedy to krasnoludy chciały wypowiedzieć wojnę całemu imperium, najechać je i zgrabić. Pierwsze słyszę o takim wydarzeniu. Żyłeś Krasn- daleko stąd. To prawda, w sumie pierwsze słyszę o jakichkolwiek wydarzeniach, ale krasnoludy chciały przejąć władzę w Talongar, w Imperium? Byli tacy, którzy uważali, że ekspansja nie powinna się zakończyć na obecnych terenach, ale król Iwan Domyślam i się, jego że pomocniczka zwyciężył. nie zwyciężył. Nie każdą walkę wygrywa się wojną. Mhm. Czasem rozsądkiem. Czyli dyplomacja. Zgadza się. Imperium było pogrążone w dużym chaosie i zniszczeniu, odkąd królowa Maewa umarła. To była poprzednia królowa. Przejeżdżaliście zapewne koło Falcon's Reach. A, tego pogruzowiska. Zgadza się. Słyszałeś kiedyś historię tego miejsca? Jedyne, co zostało mi powiedziane, to, że była to dawna stolica. Do której weszły setki demonów. Demony. Znowu pojawia się. Oblężenie, jakiego świat nie widział. Setki demonów zrujnowały całe miasto w zaledwie parę dni. O słodki lacie. Demony są aż tak potężne? W sensie... Słyszałem o Krakenie, ale Demony, nie sądziłem, że wszystkie są jak on. demony są potężniejsze od wielu. Przede wszystkim mają dostęp do magii, do której nikt nie ma prawie dostępu. Do magii chaosu. Chaosu. Czy magia chaosu nie powinna być zbyt trudna w użytku? W końcu to chaos. Właśnie to robi. Dlatego tak wiele osób nie lubi mówić i rozmawiać o szczęściu. Szczęście jest chaotyczne. Jest domeną demonów.
Mhm. To ciekawe, że szczęściem można manipulować w takim razie. Ale wracając do tematu. Tak. Jeżeli użyjesz tej kwarcowej runy niematerialności, zobacz jaka jest przezroczysta. Wytworzysz Jak szkło. pole. Tak, chociaż takie zamglone. Ty i większość osób w twoim otoczeniu, łącznie z przeciwnikami, nie będziecie w stanie sobie zrobić krzywdy. Mhm. A czy będziemy w stanie sobie nawzajem pomóc? Tak. Mhm. Czyli można by powiedzieć, jest to ustalona przerwa w walce. Ciekawe. Tylko ostrożnie. Przerysowuję znowu ten znak. Ostrożnie. Nie każdy przeciwnik jest głupi. Czy może coś zrobić, żeby przerwać jej działanie? Nie da się przerwać akurat jej działania, ale magia pierwotna ma duży wpływ na tą runę. Mhm. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Lloyd coś wspominał. Magia pochodząca bezpośrednio od Aszy. No, to pasuje do Lloyda. Chociaż niektórzy uważają, że może być nawet starsza. Ale to tylko kwestia historyków. Musi być w takim razie bardzo potężna. Jeśli od przed czasem smoków może nawet się pojawiła. To tylko historia. Nie każda informacja będzie prawdziwa, Równio. Trafna uwaga. Tutaj rzeźbienie w runie kwarcowej jest znacznie trudniejsze. Jest to twarde i nie ustąpi ci dłuto. Ale to nie jest kwestia tego, że potrzebujesz twardsze dłuto. Musisz poczuć bezpieczeństwo, tworząc ją. Poczuć bezpieczeństwo. Mhm. Wiktor cały czas chodzi troszeczkę po tym pomieszczeniu, podsuwa ci tą tabliczkę, rozgląda się po tym wszystkim, wciąga zakurzone powietrze tego miejsca. Ja podążam trochę nim jak pies za nogą swojego pana i rozglądając się też i uważnie słuchając jego uwag, zapisuję wszystko w swoim notatniku. Czyli nie potrzeba rzeźbić w tej runie dłutem, tylko Potrzeba. własną... Tylko musisz z pewną intencją. Czyli jeśli dobrze to rozumiem, ruda odpowie na moje intencje, na moje uczucia, jakby była żywa. Krasnoludy są bardziej emocjonalne niż komukolwiek się wydaje. Z mojego krótkiego spotkania z nimi powiedziałbym co innego, ale raczej ty masz rację. Powiedziałbym nawet, że na pewno. Zapisuję. Ucz się cierpliwie i jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował się rozwinąć z tą magią, a mnie by zabrakło, bądź pełen szacunku wobec krasnoludów. To mogłem Olwina sobie już zaprzepaścić. Olwina? Oscarsona. Nie, wiem o kim mówisz, ale czemu? Powiedzmy, że nasze pierwsze spotkanie nie było miłością od pierwszego wejrzenia. No, czasem tak bywa. Muszę przyznać, że przez lata podróży zebrałem sobie więcej wrogów niż sojuszników. To tutaj mamy podobną wizję. I nie zawsze trzeba
robić pewne rzeczy na miło. Czasem losu trzeba pomóc. Przycisnąć go. Ale zakutego łba lepiej też nie mieć. Krasnoludy zazwyczaj wydają się go posiadać. Jakbyś był strażnikiem głębin tej planety, to też byś był taki. Wiesz, Róweni, gdzie znajdują się demony? Wynika z twojej wypowiedzi, Wiktorze, że pod krasnoludami. Zgadza się. Krasnoludy są strażnikami demonów. Sytuacja wymaga od nich zakutego łba. Rozumiem. Jeżeli byłyby bojaźliwe, słabe, to nie byłoby strażników. Byłyby demony. W takim razie trzeba im podziękować za kolejne rzeczy. Za dalszą służbę. Trzeba wiedzieć, skąd ktoś przychodzi, zanim się go oceni. Rozumiem, Wiktorze. To na razie tyle. Zostawiam cię z tymi rudami. Poćwicz. I tyle. Dobrze. Zrobię co w mojej mocy, by zepsuć jak najmniej twoich materiałów. Nie są najdroższe. Pewnie, jak mogłeś zauważyć, Wiktorze, ale w mojej sytuacji każda sztuka się liczy. Rozumiem. Ceny zawsze wahają się odnośnie tego, jak daleko jesteś oddalony od miejsc, w których są tworzone. Oczywiście u krasnoludów są najtańsze. Rozumiem. To dosyć logiczne. Zamykam swój notatnik. Chociaż nie, rozkładam go sobie na stole, przy którym będę pracował. A, i jeszcze jedno, Rówania. Słucham cię. Nie ucz magów run. W sensie innych magów, żebym ja nie nauczał ich run. Tak. Mógłbym poznać powód? Brzmi to dosyć dziwnie. Odpowiedź jest prosta. Magowie chcą znać i wiedzieć wszystko. W takim bądź razie, dlaczego nie powinienem im przekazać tej wiedzy? To niebezpieczne? Nie uważam, że każdy powinien mieć dostęp do każdej wiedzy na świecie. Rozumiem. W takim bądź razie będę dzierżył twoją misję. Mogą cię obsypać złotem. Ale następnego dnia mogą to użyć przeciwko tobie. Magowie są zdradliwi. Każdy jest. Niezależnie od tego, skąd pochodzi, ale wiedza patrzy gdzieś w dół. Nigdy nie stawiaj wiedzy nad życie czyjeś. Dobrze, Wiktorze. W takim bądź razie będę robił to, co mi kazałeś i zachowam tą wiedzę dla siebie. Chodźmy, Rówania. Tuż za tobą. Zrobimy sobie tutaj cięcie. Zapraszamy na następną część.